8 lat temu moja babcia zachorowała na demencję. Był to okres trudny i wyzwaniowy dla całej mojej rodziny. Zaczęłam poszukiwać rozwiązania umożliwiającego mi zdalny monitoring najbliższej mi osoby. Okazało się, że nie było urządzenia, które umożliwiałoby mi w sposób bezpieczny świadczenie zdalnej opieki nad moją babcią. Jest wiele gospodarstw na terenie gminy, które boją się zostawić seniorów na cały dzień samych, bo ci seniorzy mają różne schorzenia. W naszym przypadku Ośrodek Pomocy Społecznej od początku był entuzjastą tego programu. Realną korzyścią dla gminy jest to, że gmina spełnia zadanie w postaci ochrony zdrowia. Miałem problemy z przejściem z wózka na wózek, no i małe potknięcie, no i upadłem na podłogę. Nacisnąłem na przycisk, zgłosił się ratownik. Ratownik jest bardzo pomocny. Przyjechała do mnie karetka, można powiedzieć, że bardzo szybko. Opaska telemedyczna powinna mieć maksymalnie jeden przycisk na obudowie w centralnym punkcie. W przypadku, gdy mamy 2 sekundy, nie możemy zastanawiać się, który przycisk i gdzie nacisnąć. Ta opaska jest bardzo prosta w obsłudze. To nie jest komórka, że trzeba tam wybrać tam włącznik, takie coś. Przycisk i jest rozmowa bezpośrednia. No. Teleopieka to szansa dla samorządów, szansa na to, aby stawać się coraz bardziej otwartymi na nowinki technologiczne, ale przede wszystkim, aby stosować nieszablonowe rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. Jako firma, która buduje rynek teleopieki w Polsce, widzimy, że kluczowym aspektem w świadczeniu usług teleopieki jest jakość. Po pierwsze, jakość opaski telemedycznej mającej status wyrobu medycznego. Ratownicy medyczni i własne telecentrum. Jest to telecentrum, w którym pracują wykwalifikowani ratownicy medyczni, którzy potrafią udzielić odpowiedniego wsparcia w sytuacjach, kiedy wymagane jest natychmiastowe podjęcie reakcji ratującej zdrowie i życie. Ponadto przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe, które są przetwarzane w ramach usług teleopieki, są to dane wrażliwe. Wykonawcy świadczący usługi teleopieki powinni mieć wdrożone odpowiednie procedury potwierdzone certyfikatami od jednostek akredytowanych. Następnie prostota produktu. Produkt, który jest wykorzystywany do świadczenia usług teleopieki, powinien być produktem, który od początku jest projektowany z myślą o seniorach, z myślą o świadczeniu usług teleopieki. Wybór opaski, która od początku jest dedykowana świadczeniu usług teleopiekuńczych i projektowana z myślą o seniorach, sprawia, że jest to opaska niezawodna i jakość świadczenia usługi jest na najwyższym poziomie. Tylko wszystkie te elementy razem sprawiają, że świadczenie usług teleopieki jest na najwyższym poziomie. Samorząd jest zadowolony, mieszkańcy są zaopiekowani, bezpieczni i w pełni wykorzystują dobrodziejstwa teleopieki. Kluczowym kryterium nie powinna być cena, tylko jakość. I zdecydowanie, jeśli chodzi o certyfikowane produkty, które być może często są nieco droższe, warte są tego, aby z nich korzystać, dlatego że stawką w tej grze jest życie ludzkie. Nie możemy sobie pozwolić na to, że zaufamy komuś, kto tak naprawdę być może nie spełnia tych najwyższych standardów. Co daje? No właśnie to bezpieczeństwo daje. No. Bezpieczny, bardziej swobodny, lepiej się czujesz, po prostu samopoczucie jest dużo lepsze. Jak wyjeżdżasz na ulicę, 30, no, czy kładziesz się nawet spać z nią, to też jest. Też co innego jest, inne jest podejście. No. Program teleopieki w gminie Karczew mogę powiedzieć, że okazał się sukcesem i przynosi realne oszczędności naszemu samorządowi. Przede wszystkim polecałbym tym osobom właśnie taki przykład, jak są w moim stanie, a szczególnie osób samotnych mieszkających. To jest bardzo dobre.